Sisa Cumbre to się nazywa. To jest taki punkt do oglądania gwiazd. Dobra, to jest ten pierwszy etap. Trzeba tu podejść pod tą górę. Byłam wam przed chwilą, pokazywałam z tymi kozami, a teraz przyjechaliśmy do innego miejsca. Dzisiaj tak bardzo wieje, to wam pokażę tutaj falę. Tam w oddali widzimy mierzeję. Taki nasyp piachu. Tam aż na górę muszę wejść, żeby wam pokazać te widoki. Moja ekipa została tam. Bieram kaptur, żeby mi głowy nie przewiało, bo naprawdę tu wieje nieźle. Zobaczcie, idziemy pod tą górę. To jest cała taka droga i aż tam na szczyt. Tutaj mamy trochę informacji o tym miejscu. O, to jest taki mirador astronomiczny, Sisa Cumbre to się nazywa. To jest taki punkt do oglądania gwiazd. Dobra, to jest ten pierwszy etap. Trzeba tu podejść pod tą górę. Ale wiecie co, jak tutaj będziecie się wybierać, nawet jak na dole nie wieje, to tu u góry zazwyczaj wieje. To weźcie sobie naprawdę jakąś bluzę z kapturem i będziecie się lepiej czuli, bardziej komfortowo. Szczególnie zimą. No, styczeń, luty, marzec jeszcze jest chłodno. Latem to może być cieplej, nawet jak jest wiatr. Zobaczcie, jakie tu są nierówności. Także klapki też odpadają. Ale daje. Zobaczcie na te widoki. Coś pięknego. Te góry mają taki inny kolor. Tutaj brązowo, szary. Tam daleko w oddali widać biały taki pas. Tu dochodzimy do takiego drugiego punktu. To są te kozy takie fajne. Zobaczcie na to. Tylko trzeba tam wejść na górę. No to idziemy. Mam mikrofon tu schowany trochę za bluzą. Mam nadzieję, że nie będzie słychać aż tak bardzo tego podmuchu wiatru, bo wieje okropnie. Zobaczcie, idziemy pod górę. Ale ten wiatr jest przeraźliwy, zimny. Ale wiatr hula, normalnie słychać. Ale widoki są fantastyczne. Słuchajcie, zobaczcie na to. Jak będziecie tu, to musicie tu wejść, zobaczcie na te góry. Jak są chmury, to właśnie taki fajny cień z tych chmur pada na te góry. A one takie są inne właśnie teraz, bo po tych deszczach to taka kolor, mają taki inny kolor. Aż mi tchu zabrakło. Zobaczcie, jeszcze przede mną taka droga. I pod górę. No wiecie, ja to nie jestem aż taka, wiecie, do chodzenia po takich górach. Ale idziemy. A droga tu taka. A nie ma tu żadnych schodów. No i żeśmy doszli. Oczywiście ja doszłam. Tu jest parking, na którym żeśmy zaparkowali. A teraz jesteśmy tu. No to wam pokażę te piękne miejsce. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest ten cały punkt obserwacyjny. Tu można sobie lunetę zainstalować.
A wieje tak. Gdyby nie ten kaptur, to bym nie wytrzymała tutaj ani minuty. Mówię wam, strasznie wieje. I z tej strony też piękny widok jest. Jak byłam tam troszkę niżej, to nie było widać z tej strony tej wody, a tu wyżej już widać po prawej ocean. Widziałam tylko ten po lewej, a teraz jest po prawej widoczny już brzeg. Ktoś by tu przyjechał i powiedział, że tutaj nic nie ma, tylko wieje i nic nie ma. Kamień tylko, no ale ten kamień jest przepiękny. To jeszcze czeka mnie droga w dół w tym porywającym, a silnym wietrze. Fajnie będzie sobie w domu pooglądać to zdjęcie, jak już się wyciszy ten podmuch wiatru. No dobra, schodzę na dół, bo tam na mnie czekają. Na dół będzie łatwiej, ale trzeba uważać, żeby się nie pośliznąć, bo nie ma chodnika tu jako tako, ani żadnych schodów. Siła tego wiatru chyba z 50 na godzinę. A w ogóle to dzisiaj zapowiadali sztorm, także bym się nie zdziwiła, jakby było nawet więcej niż 50 na godzinę. Powiem wam, że ten wiatr takie złowieszcze odgłosy wydaje. Normalnie wyje na tych wysokościach. No, w nocy sama tutaj to bym raczej nie przyszła. To już jest za mną, ta górka. Jestem tutaj przy tych kozach. Jeszcze trochę i będę tam na parkingu. Ja teraz przyjechaliśmy do innego miejsca. Dzisiaj tak bardzo wieje, to wam pokażę tutaj falę. Tu jest restauracja. Tutaj w tej restauracji mają fajny widok. Niesamowite widoki. Na moich filmach to zobaczycie zazwyczaj takie właśnie miejsca, które pokazują piękno przyrody. Słuchajcie, jesteśmy w La Paret. Ja mam mikrofon schowany tutaj, schowany tam pod spodem, ale tak wieje, słuchajcie, ale zobaczycie jakie fale, niesamowite. Tu jest z tej strony, a tu jest jeszcze z tej strony. Najpierw wam pokażę z tej strony, niesamowite. Spójrzcie na te tutaj takie wyrwy, które woda zrobiła na ten kolor oceanu. Ten turkus tej wody i te białe takie wściekłe fale. Potężne, przerażające, 5-metrowe co najmniej fale. Spójrzcie na te głazy tutaj. Niesamowita ilość mas ton wody z pędem rozpędzone idą.
Teraz jesteśmy z tej drugiej strony, po tamtej stronie widzieliście te spektakularne fale. I właśnie z tamtej strony było widać ten cypel, nad którym przelewała się ta woda. No i dzisiaj nie ma tam śmiałków, którzy by tam podchodzili. To jest taki dosyć płaski teren, można by było tam iść, ale na pewno jest tam mokro, więc jest niebezpiecznie. No to zobaczcie, co żeśmy dzisiaj odwiedzili za miejsca w ten sztormowy dzień. Najpierw byliśmy na tym punkcie widokowym Sisa Cumbre, potem pojechaliśmy do La Paret popatrzeć na te piękne fale, a teraz jesteśmy tutaj z góry, patrzymy na plażę Sotavento. Tam w oddali widzimy Mierzeję, taki nasyp piachu. Zjedziemy tam na dół też i pokażę Wam, jak to wygląda ta plaża z bliska. No, coś pięknego, coś fantastycznego. A teraz zobaczcie na te góry. Kompletnie inny kolor, takie białe, piaskowe góry. To właśnie tutaj przy tej plaży Sotavento spotkamy takiego koloru góry, a tamte widzieliście, były takie ciemne. Tutaj jesteśmy już bliżej tej plaży i z bliska widzimy tą Mierzeję. Zobaczcie, jak to wygląda. A jak podejdziemy tam na dół, to zobaczycie jeszcze lepiej. Wtedy, kiedy tak to wygląda, to jest dosyć spory odpływ. No i trzeba iść dosyć duży kawał. Nie wiem, ile to jest metrów, ale idziemy taką wodą mniej więcej gdzieś tak po kostki. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dogrywam to, co tutaj miałam nagrane i to już nie jest to samo, to nie jest tak spontanicznie, bo nie pamiętam, co mówiłam. Ale podejrzewam, że mówiłam coś w tym rodzaju, że spójrzcie na te wspaniałe widoki i podziwiajcie te kolory. No i tutaj jest właśnie nazwa tej plaży. Możecie się przyjrzeć, jak to wszystko wygląda. Tutaj właśnie uprawiają wszyscy te sporty wodne, więc ta plaża Sotavento jest bardzo, bardzo znana tutaj na Fuerteventurze. Na innych wyspach, na Teneryfie czy na Gran Canaria nie macie takiej plaży jak ta. No i tu jest takie zejście. Mamy tutaj dookoła te sosny kanaryjskie i możemy tymi schodkami przejść sobie na dół do tej plaży. Także fajny spacerek sobie tutaj robię na dół. Dalej wieje wiatr, no ale mój mikrofon niestety się rozładował, więc tak to jest jak trzeba dograć to, co mówiłam. No i tutaj, jak schodzimy bliżej tej plaży, wyłaniają się wspaniałe widoki. No, ten kolor tego oceanu jest taki lekko błękitny, praktycznie zlewa się z kolorem nieba. No dlatego, że ten piasek jest taki bielusieńki. No i słońce świeci. A co jeszcze tu jest takiego fajnego? No te palmy na plaży. Coś wspaniałego. Jak jest bardzo duży odpływ, to właśnie można iść tak daleko w głąb, tam daleko w morze i woda będzie tylko po kostki. No a jak jest przypływ, to bardzo szybko ten przypływ idzie. No i tutaj mamy też na tej tablicy informacyjnej cały kalendarz na styczeń, luty i marzec i są zaznaczone, jakie są przypływy i odpływy. Możemy sobie dokładnie tą informację tu wyczytać.
No to jest idealne miejsce na wspaniałe zdjęcie, na widokówkę. To jest wspaniałe miejsce, powiedzcie czy nie. Także Fuerteventura ma te najdłuższe plaże, najpiękniejsze, piaszczyste plaże, no i te widoki. Sotavento to jest numer 1, tu też musicie przyjechać. Ja mam tych numerów 1 więcej, no ale każde miejsce zachwyca, każde. No sami zobaczcie. Tam w wodzie widać takie zielone chorągiewki poobtykane. Nie wiem po co one tam są, może pokazują poziom wody, być może. Nie bardzo się znam na tym, ale to jest idealne miejsce. Zobaczcie, co tutaj przyuważyłam i nagrałam. Takie 2 gołębie, które walczyły, nie wiem dlaczego. No i chociaż to jest dzisiaj sztorm i tam widzieliście w tych innych miejscach, gdzie byliśmy, to były te fale z drugiej strony wyspy, to tutaj jest spokojnie, czyli nawet jak są te sztormy zapowiadane na Fuerteventurze, to niekoniecznie taka sama fala. Po tej stronie, gdzie są zbudowane hotele, to tutaj praktycznie jest spokojny ocean. No a po tamtej stronie, gdzie byliśmy, no to już sami widzieliście, rozszalały żywioł, rozszalały żywioł. No i tam do wody się nie wchodzi. No nie mogę się nasycić tymi pięknymi widokami, no ale pora już wracać, bo na mnie tam u góry czekają. I jeszcze raz ostatnie spojrzenie na te wspaniałe widoki. Słuchajcie, nie pamiętam co tutaj mówiłam, ale pewnie coś w tym stylu. Dziękuję, że byliście ze mną, że mogłam się z wami podzielić tymi wspaniałymi widokami. Kocham Fuerteventurę. Fuerteventura to jest coś wspaniałego. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że tu tylko wieje i nic więcej nie ma. Jak przyjadą na plażę i tylko chcą się opalać, no to tak może być. Ale Fuerteventura ma ukryte piękno, tylko trzeba je odnaleźć. Można się pochylić nad każdym małym kamieniem, nad każdą małą roślinką. Ta wyspa jest cudowna i wspaniała, tylko trzeba zauważyć, że ona taka jest. Nawet te wszystkie zwierzęta, które tutaj są. Cudowne miejsce. Dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście ten filmik i do zobaczenia.